Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. Meksykański rarytas terrorystyczny, podobny do innego gatunku ptasznika. Jakie są jego zagrożenia? Jak wygląda jego ochrona? Zapraszam Was na opis gatunkowy ptasznika Brachypelma hamori, zatem do oglądania. Będąc przy ptaszniku pomarańczo-kolanowym, należy opisać jego polską nazwę. Dotychczas nazywała się ona ptasznik pomarańczo-kolanowy, natomiast ostatnio, wertując anały internetu, dowiedziałem się, że rodzaj ten uzyskał własną polską nazwę, czyli kusonuszka. Czyli odtąd polską nazwą tego gatunku ptasznika jest kusonuszka pomarańczo-kolanowa. To jest bardzo ciekawe. Teraz taka jest oficjalna jej polska nazwa. Zresztą taki zabieg spotkał ostatnio nie tylko Brachypelmy, ale także jeszcze kilka innych ptaszników, o których opowiem w kolejnych odcinkach. Będąc przy nazwie ptasznika, należy także wspomnieć, co oznacza ta nazwa w języku oryginalnym, czyli w tym przypadku w języku greckim. Słowo Brachypelma, jak wspomniałem, wywodzi się z języka greckiego. Jest to zlepek dwóch greckich wyrazów: brachys, który oznaczy krótki, krótka, kusy, oraz pelma, czyli podeszwa stopy, czyli należy to przetłumaczyć jako krótka stopa, coś takiego. Zatem nazwa jest jak najbardziej adekwatna, gdyż brachypelmy właśnie mają takie krótkie, grube, jak na ptaszniki, odnóża. Natomiast określenie hamori to jest po prostu część nazwy naukowej tego ptasznika. Nazwałem ten gatunek meksykańskim rarytasem terrorystycznym. Dlaczego? Otóż ptasznik ten zamieszkuje tylko pewne obszary Meksyku, naprawdę niewielkie, i nie występuje naturalnie w żadnym innym miejscu na świecie. Ptasznik ten występuje na zaznaczonym na różowo obszarze, wskazuje go strzałką. Jest to zachodnie wybrzeże Meksyku i obejmuje one fragmenty obszarów trzech meksykańskich stanów, czyli Colima, Jalisco i zachodnie krańce stanu Michoacán. Jako ciekawostkę wspomnieć należy, że pełna nazwa Meksyku to Meksykańskie Stany Zjednoczone. Naprawdę ciekawa to kwestia. Pokazuje pewne aspiracje Meksyku, ale nie o tym ten odcinek. Miejsce występowania tego ptasznika wskazuje na jego egzotyczne preferencje co do biotopu. I tak jest. Naturalne środowisko tego pająka to są lasy tropikalne albo też suchsze tereny, natomiast są to tereny też pagórkowate. Naturalnym zachowaniem tego pająka jest po prostu zamieszkiwanie w norze. Może ją on wykopać sobie sam, jak i też może użyć norę wykopaną przez inne zwierzę, przykładowo jakiś drobny ssak albo innego pająka. Warto też wspomnieć, że jego norki, kryjówki są zazwyczaj zakrywane jakimiś kłodami, kamieniami, jakimiś krzakami, kępami traw. No to jest zrozumiałe, bo to zwiększa jego bezpieczeństwo. Choć ptasznik ten preferuje egzotyczne warunki, nie wymaga jakoś specjalnie wysokiej wilgotności, nie lubi też jej za niskiej, jest to raczej ten z ptaszników preferujący wilgotność średnią, umiarkowaną w zakresie 60-65%. No w terrarium to najlepiej zrobić w ten sposób, że po prostu spryskamy jeden róg, a on sam zdecyduje, gdzie będzie chciał aktualnie być. Co do temperatury, to wystarczy mu 25-6 stopni, nawet myślę, że to jest za dużo powiedziane. Po prostu to jest jego naturalna temperatura w ciągu dnia. W nocy tam mogą być spadki o 2-3 stopnie. Natomiast ptaszniki znakomicie sobie też radzą w warunkach domowych, warunkach pokojowych. Jeśli naprawdę nie mamy temperatury poniżej tych 22-20 stopni Celsjusza, to naprawdę nie ma co myśleć o dodatkowym ogrzewaniu dla tego ptasznika, bo to jest niepotrzebne. Należy jeszcze wspomnieć, że Brachypelma hamori prowadzi nocny tryb życia. Tutaj macie moją samiczkę, tego ptasznika. To jest jeszcze młody osobnik i nie osiągnął swoich ostatecznych kolorów. Widać już pewne cechy, jak pomarańczowe kolanka, dzięki którym zawdzięcza swoją nazwę gatunkową. Jednakże nie jest jeszcze to jej wygląd ostateczny. O tym wyglądzie opowiem Wam w inny sposób. I to są naprawdę bardzo ważne rzeczy, gdyż ptasznik ten jest często mylony z innym gatunkiem ptasznika. A zatem tutaj macie zdjęcie
Brachypelmy hamori. A tutaj macie zdjęcie ptasznika czerwono-kolanowego, czyli Brachypelmy smithi. Jakie są między nimi dokładne różnice? Już mówię. Na pierwszy rzut oka oba ptaszniki są bardzo podobne. Mają czarny odwłok, czarny karapaks z pomarańczową obwolutą oraz pomarańczowo-czarne odnóża, gdzie każdy segment jest w innym kolorze, jednakże w szczegółach tkwi problem. Teraz wyświetla się przede mną zdjęcie Brachypelmy hamori. Zwróćmy uwagę na to. Jej karapaks jest bardzo czarny. W przypadku dorosłych Brachypelma smithi widzicie właśnie zdjęcie teraz takiej przede mną. Owszem, jej karapaks ma czarne części, jednakże jest dużo bardziej pomarańczowy niż w przypadku Brachypelmy hamori. Jednakże to nie jest jedyna różnica w wyglądzie tych ptaszników. Musimy zwrócić dokładniej uwagę na ich odnóża. Teraz wyświetla się przede mną znowu zdjęcie Brachypelmy hamori. I na co tu należy zwrócić uwagę? Należy zwrócić uwagę na to, że kolory pomarańczowy i czarny na jej odnóżach nie są od siebie tak mocno oddzielone, bardziej się tak zlewają, nie ma takiego dokładnego rozgraniczenia między nimi. A w przypadku Brachypelmy smithi mamy wyraźnie oddzielone kolory, pomarańczowy od czarnego, czy tam czerwony od czarnego, to już wasza ocena, o tym też jeszcze za chwilę powiem. Zatem Brachypelmie hamori po prostu przypisuje się kolory mniej jaskrawe, mniej wyróżniające i tutaj pomoże tylko wprawione oko. Różnic jeszcze można doszukiwać się w tym, że Brachypelma smithi jest nieco większa od Brachypelmy hamori. Brachypelma hamori przynajmniej samica osiąga te 7-8 cm, natomiast Brachypelma smithi podręcznikowo jest nieco większa. Natomiast też nie można się przywiązywać do tego zbyt mocno, bo wiadomo, jest też zmienność osobnicza, jeden osobnik może być większy, drugi mniejszy i tutaj granica się też nieco zaciera. Oba gatunki są zasadniczo łagodne, przy czym bardziej nerwowe zachowania przypisuje się Brachypelmie hamori. Jedyną taką właściwie nerwową, defensywną cechą obydwu gatunków jest wyczesywanie włosków parzących. Jad Brachypelmy hamori jest słaby, jeśli nie jesteś alergikiem, to raczej nic ci się nie stanie. Ponadto znaczenie tutaj ma występowanie geograficzne tych ptaszników. Przyjmuje się, że linią rozdzielającą areały tych dwóch gatunków jest rzeka Balsas, gdzie ptasznik pomarańczo-kolanowy zamieszkuje jeden jej brzeg, a czerwono-kolanowy jej drugi brzeg. Zasięg występowania ptasznika czerwono-kolanowego wyznaczają także góry Sierra Madre del Sur, natomiast występuje on w stanie Guerrero, to także jest stan Meksyku. To jest ten stan zaznaczony strzałką przeze mnie i wskazany na mapie na zielono. Urządzanie terrarium dla tego ptasznika wygląda według zasad tradycyjnych. Jeśli mamy od małego, to właśnie wiadomo, kliszówka, pojemnik na mocz, potem taki większy pojemnik, ja jednak od tego rozmiaru pojemnika zaczynałem, a potem już większe terraria, może już nawet od razu ostateczne terrarium, które po prostu powinno wynosić w przypadku Brachypelmy hamori też tradycyjnie 30×30 podstawa i 20 cm wysokości. Terrarium to nie powinno być zbyt wysokie, gdyż pająk jak ten się wspina, to może spaść, a jak spadnie na twarde podłoże, zwłaszcza gdy jest najedzony i ma wielki odwłok, to ten odwłok może się wtedy uszkodzić, a w 95% przypadków kończy się to niestety śmiercią naszego podopiecznego. Jeśli chodzi o podłoże, to możemy dawać albo torf kokosowy, albo żwiry, albo specjalistyczne podłoże, to jest już kwestia naszych preferencji. Możemy dać elementy wystroju, ale to nie jest konieczne. Pająk może chcieć po swojemu urządzić terrarium. Wystarczy, jeśli damy mu w większym terrarium jakąś kryjówkę i to będzie mu wystarczające. Jeśli chodzi o karmienie, to w zależności od rodzaju możemy dawać albo jakieś larwy mącznika, jakiś wyręk świerszcza albo karaczanów, potem myślę, że larwy drewnojadów, dorosłe karaczany, w tym tych większych gatunków, szarańcza i to jest ok. Jeśli chodzi o larwy
łącznika, to trzeba pamiętać, żeby dawać im główkę, gdyż może się okazać, że to nie pająk zje karmówkę, tylko karmówka zje pająka. Tak na marginesie, brachypelmy te w naturze polują się zdaje na drobne kręgowce, ale to się nie opłaca. Raz, że taka mysz może stanowić zagrożenie dla naszego ptasznika, a dwa, są teorie, że jedzenie kręgowców przez pająki może wpływać na rozwój pewnych chorób u naszych podopiecznych. Jeśli pająk nie chce przyjmować pokarmu, to też nic złego się nie dzieje. Albo może robić sobie głodówkę, co u pająków jest dość częste. Zdarza się, że nie jedzą po kilka miesięcy, albo po prostu już przygotowują się do wylinki i po prostu wtedy już nie mają ochoty na jedzenie. Karmienie też wygląda klasycznie, młode ze 3 razy w tygodniu, dorosłe rzadziej raz na tydzień, raz na 2. Jednakże, jak mówiłem, mają też swoje kaprysy i w żadnym wypadku to nie jest powód do niepokoju. Brachypelma hamori, podobnie jak wszystkie inne brachypelmy, rośnie dość wolno. Jej wzrost przyspiesza dopiero około 6-7 wylinki, a swoje ostateczne rozmiary osiągają po około 6-7 latach rośnięcia. Średnica rozpiętości odnóży tego ptasznika natomiast wynosi jakieś 15-18 cm. Samce są nieco mniejsze od samic, ponadto ważną różnicą w budowie są bulbusy u samca na nogogłaszczkach oraz samiec na przednich odnóżach posiada haczyki, których samica nie posiada. Co do rozmnażania, jest ono stosunkowo łatwe. Samice raczej nie atakują samców, choć te raczej zawsze uciekają, natomiast samica po kilku miesiącach, w zależności od warunków i swoich indywidualnych cech, składa kokon, w którym rozwijają się nimfy. W kokonie w tym przez 7-8 tygodni rozwijają się maluchy. Może ich tam być naprawdę dużo, od 200 do kilkuset. Myślę, że tak 500-600. Jednakże rekordowo zdarzają się nawet kokony z 800, a nawet 1000 maluchów. Dojrzałość płciową samicy osiągają po 4-5 latach życia, samce po jakichś 3-4 latach życia, przy czym samice żyją 20-25 lat. Doszły mnie słuchy, że rekordzistki żyły około 30 lat, natomiast samce żyją jakieś 2 lata po ostatniej wylince max. Brachypelma hamori, podobnie jak cały rodzaj brachypelma, jest objęta konwencją waszyngtońską załącznikiem B, a także przepisami unijnymi implementującymi tą konwencję w załączniku drugim. Są to gatunki jeszcze nie zagrożone, ale takimi mogą się stać, kiedy handel nimi nie będzie w odpowiedni sposób regulowany. Brachypelma hamori póki co nie jest gatunkiem zagrożonym, jak wspomniałem. Jest to jedynie gatunek narażony na wyginięcie. Co za tym stoi? Przede wszystkim niszczenie ich naturalnych siedlisk, a także kłusownictwo. W związku z umieszczeniem brachypelmy na tych listach, prawną kwestią jest jedynie posiadanie oświadczenia o jej legalnym pochodzeniu, czyli m.in. o urodzeniu w niewoli. Jako że jest to bezkręgowiec, nie trzeba tego nigdzie zgłaszać, wystarczy mieć taki dokument na wypadek kontroli. Jeśli sprzedawca Wam takiego dokumentu nie udostępnia, to jest to działanie bezprawne. Objęcie tego ptasznika regulacjami konwencji waszyngtońskiej, a także działania Unii Europejskiej należy moim zdaniem oceniać pozytywnie, gdyż jest to ptasznik o znaczących walorach kolorystycznych, a zatem jest po prostu pożądany w hodowlach. Należy wspomnieć, iż obecnie więcej okazów jego gatunku żyje w hodowlach w niewoli niżeli na wolności. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam Was od razu na odcinek za tydzień, w którym opowiem w ten sposób o Chromatopelmie cyaneope pubescens. Odcinek będzie trochę podobny, trochę inny, gdyż w związku z jej wylinką, o której wiecie z shorta, będę wykonywał przy niej pewne czynności. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Proszę zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz. Do zobaczenia i cześć!